Cześć, ja nazywam się Adam i witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam fragmenty z nagrań z kilku dni z Antwerpii. Możecie to super wykorzystać do tego, aby zaplanować sobie na przykład weekend w tym mieście. Zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału i do pozostawienia łapki w górę. I zostań do końca tego filmu, bo w międzyczasie dowiesz się o kilku dziełach Rubensa, który jest mocno kojarzony z tym miastem i zobaczysz, gdzie można zjeść najlepsze małże w Belgii. Warto zacząć swoją wycieczkę po Antwerpii na dworcu kolejowym centralnym. Jest to jeden z najpiękniejszych dworców kolejowych, jaki istnieje. Stąd możecie wyruszyć potem dalej do Brukseli, bądź przyjechać z tego miasta. Podróż do Brukseli również Wam polecam, ale to już jest materiał na inny odcinek. Spójrzcie na te wspaniałe sklepienia i detale, które przyciągają wzrok. Jest to bardzo ładny dworzec, jeden z najpiękniejszych na świecie. Newsweek nadał mu tytuł czwartej najwspanialszej stacji kolejowej na świecie. Natomiast istnieje taki magazyn Mashable, brytyjsko-amerykański, który go odznaczył tytułem najpiękniejszego dworca kolejowego na świecie. Ze względu na spektakularną architekturę jest nazywany kolejową katedrą i przy okazji to jest też jeden z głównych hubów kolejowych w kraju. Dworzec centralny w Antwerpii został wbudowany w latach 1895-1905. Jak widzicie, trudno przypisać ten piękny przykład kolejowej architektury do konkretnego stylu, ale można go określić jako eklektyczny. Wysoka hala została zaprojektowana tak, aby mogła przyjąć nadmiar dymu wydobywającego się z lokomotyw. Tutaj blisko, zaraz przy stacji kolejowej, znajduje się zoo. Jeżeli macie ochotę, warto się wybrać. Jest to jedno z najstarszych zoo na świecie, otwarte w 1843 roku. Po wyjściu z dworca wyjdziemy na ulicę Keiserlei, która prowadzi nas do centrum miasta. Z czego ona jest znana? Z diamentów. Na każdym kroku znajduje się jubiler, gdzie można kupić prezent swojej ukochanej. W ogóle Antwerpia jest znana z handlu i obróbki diamentami. Jeżeli też chcecie się kształcić w zakresie kamieni szlachetnych, czy szlifowania i obróbki kamieni, to Antwerpia jest świetnym wyborem i też tutaj znajdziecie coś dla siebie. Są tu znane szkoły szlifierzy diamentów. Idąc tą ulicą, można poczuć prawdziwy klimat miasta, pełen energii i różnorodności. Antwerpia jest też znana z zakupów. Teraz widzicie ulicę Meir. Jest to jedna z głównych arterii handlowych w Antwerpii. To raj dla miłośników zakupów. Na tej ulicy znajduje się także centrum handlowe Stadtvistal. To jest centrum handlowe mieszczące się w zabytkowym neoklasycznym budynku z 1908 roku, który został przekształcony w luksusowe centrum handlowe. Warto zajrzeć do środka, aby podziwiać wspaniałą kopułę i eleganckie wnętrza butików. Wszystkie miejsca zostawię Wam w opisie. Jeśli jesteście ciekawi moich relacji, to zachęcam do obserwowania kanału. Idąc dalej ulicą Meir, dotrzemy do pomnika Rubensa, jednego z najsłynniejszych malarzy flamandzkich. Pieter Paul Rubens to symbol Antwerpii i jego dziedzictwo artystyczne jest tu bardzo widoczne. Pomnik znajduje się na placu Groenplatz i jest doskonałym miejscem na chwilę odpoczynku. Jest tam pełno ławek, również wokół jest pełno kawiarenek i restauracji, gdzie można na chwilę przysiąść. Rubens tworzył głównie w XVII wieku, jego twórczość przypada na okres baroku. Najbardziej znane dzieła Rubensa to Trzy Gracje, tutaj je teraz widzicie, Sąd Parysa, Podniesienie krzyża czy Porwanie córek Leukipa. Jego obrazy, tak jak widzicie, wyróżniają się ruchem i dynamiką w kompozycji, kolorem, a także częstym przedstawieniem nagich ciał. Najwięcej śladów działalności Rubensa można znaleźć w katedrze Najświętszej Maryi Panny, która jest troszkę dalej i którą widać spod pomnika. Przy okazji jest to jedna z najwyższych budowli sakralnych na świecie, znana ze swojej imponującej wieży. Widać ją prawie z całego miasta. Ten majestatyczny przykład gotyckiej architektury z XIII wieku z małymi wpływami renesansu, baroku i rokoko, skrywa w środku liczne dzieła sztuki, w tym obrazy Rubensa. Z tego też powodu ta katedra jest traktowana po części przez miasto jako muzeum, więc przy wejściu jest normalnie kasa i trzeba zapłacić bilet za wejście.
ale wnętrze katedry jest równie imponujące, więc nie zapomnijcie wejść do środka i podziwiać jej piękno. Na placu katedralnym, tuż przy wejściu, natrafimy na rzeźbę Nello i Patrasza. To są bohaterowie fikcyjnej, wzruszającej opowieści Edoco Flanders. Historia ta jest szczególnie popularna w Japonii, ale stała się także tutaj symbolem miłości i wierności. Rzeźba przedstawia chłopca i jego psa, leżących razem, co zawsze porusza serca odwiedzających i każdy sobie robi z nimi zdjęcia. I w tym momencie, jak zwiedzicie katedrę, zrobicie sobie zdjęcia z Nello, to nie zapomnijcie odpocząć i pójść na kawę. Polecam kawiarnię Ureja z widokiem właśnie na katedrę. Można też zjeść tam belgijskie wafle, które polecam. Dalej możecie podejść na Grottemarkt, czyli Wielki Rynek. To centralny plac miasta otoczony historycznymi budynkami z epoki renesansu. Bardzo popularne miejsce turystyczne. Można tu znaleźć też kawiarnie, restauracje, sklepy, a także w centralnym miejscu jest pomnik Brabo, czyli bohatera lokalnej legendy. Brabo był rzymskim żołnierzem, który pokonał olbrzyma Antigona, uwalniając mieszkańców Antwerpii od jego tyranii. Pomnik przedstawia Brabo, rzucającego odciętą ręką olbrzyma do rzeki Skaldy. Vis-a-vis pomnika znajduje się również ratusz Antwerpii. Cały czas utrzymuje swoją funkcję administracyjną i znajduje się tam ratusz miejski. To jest wspaniały renesansowy budynek z XVI wieku. Fasada ratusza jest ozdobiona flagami, a jego wnętrze kryje wiele cennych dzieł sztuki i historycznych artefaktów. Już od wieków służy jako siedziba władz miejskich. Z omawianego placu Grottemarkt warto kierować się ku rzece i w zależności czy będziecie mieli już ochotę, to tuż przy rzece z widokiem na zamek Chat, o którym zaraz opowiem, znajduje się restauracja, która serwuje wspaniałe małże. One właśnie w Belgii są według mnie najlepsze, a ta restauracja nazywa się De Boma. Można skosztować tam tradycyjnej belgijskiej kuchni, w takim stylu domowym. Boma to oznacza babcie, więc możecie spodziewać się, że będzie smacznie i tak rzeczywiście jest. Małże były tutaj naprawdę bardzo dobre. Polecam tą pozycję De Boma. To były małże robione na piwie. Porcja była naprawdę duża, do tego frytki, sporo sosów. Wszystko do siebie pasowało, kompozycja była bardzo fajna, orzeźwiająca, małże nie były takie ciężkie. Link do tej restauracji znajdziecie w opisie. Siedząc sobie i jedząc te małże, możecie podziwiać zamek Hadsten. To właściwie może być koniec pierwszego dnia tej waszej wycieczki. Jest to najstarszy budynek w Antwerpii, który sięga XIII wieku. Zamek przez stulecia pełnił różne funkcje, a dziś mieści się tam Centrum Informacji Turystycznej. Jest ciekawym obiektem, a spacerując sobie wzdłuż rzeki Skaldy, możecie podziwiać jego majestatyczną sylwetkę i zakończyć wycieczkę na wysokiej nucie. Także myślę, że moje porady Wam się przydadzą. Jadąc do Antwerpii nie spodziewałem się, że aż tak bardzo mi się spodoba to miasto, a bardzo mi się spodobało, że postanowiłem nagrać o tym odcinek. Czuć tam, że jest wszystko takie porządne, jest czysto, ceny nie są wygórowane, miasto cieszy oko zabytkami, architekturą, ale również tymi nowocześniejszymi budynkami. W wielu miejscach można wypić bardzo dobrą kawę, można zjeść bardzo dobre gofry. Często wielu ludzi, myśląc o Belgii jako o miejscu turystycznym, wyrusza do Brukseli, a te miasta są bardzo blisko siebie, mniej niż godzinę pociągiem, więc warto za jednym zamachem zwiedzić te dwa miasta. Tym bardziej, że połączenia kolejowe są szybkie, a dworzec centralny jest naprawdę piękny i warto go zwiedzić. Także dziękuję. Do usłyszenia.